Wolnomularze. Wolnomularze. Już? Wolnomularze. Pozwólcie. Jest wolnomularstwo. Mi coś to słowo tak mówi, ale no tak. Czyli wolnomularstwo inaczej nazywa się masoneria lub sztuka królewska. Pierwsze to mi się skojarzyło słowo wolnomularstwo, czyli innymi słowy masoneria. I jest decyzja właśnie w tym wolnomularstwie, że na świecie musi stać się wojna. Ma się stać wojna. Kroki ku pokojowi jakichkolwiek przywódców wielkich mocarstw są krokami pozornymi. Trump otrząsa się ze wszystkich, którym musiałby pomagać. Wymyśla różne preteksty, aby na stopie dyplomatycznej być odsunięty od konkretnych państw, żeby nie angażować się w wojnę. Trump robi celowo chaos i napomina jeszcze inne państwa, a on robi w tył zwrot. On w ten sposób odsuwa się od sojuszników, żeby mieć pretekst niewtrącania się w wojnę. I Trump ma zgodę od wolnomularstwa na takie działanie. To jest prawidłowe działanie w interesie Ameryki. Bo jest zgoda na wojnę. Ameryka domniema, że Rosja zaatakuje. Rosja zaatakuje jeszcze jedno państwo. To może wywołać wojnę w Europie. I Trump ma grać rolę rozjemcy od samego początku, jak jest prezydentem, tylko po to, żeby w jakiś sposób wybielić Amerykę przed Rosją, żeby nie doszło do konfliktu Rosja-USA. Politycy w Europie dostają celowo listy motywacyjne z planem, co robić, ale jest to plan, który sugeruje nieustępliwość Rosji. Zwróćmy uwagę. Trump naciska Europę i Ukrainę, żeby Ukraina siadła do stołu i mówiła o pokoju. Podpisała pokój. A ja mam wrażenie, że politycy europejscy dostają listy motywacyjne o treściach sugerujących, by walczyć. Po zdarzeniach przypominających wojnę, ale jak to dziwnie mi się skojarzyło, nie po wojnie, tylko po zdarzeniach przypominających wojnę, Polska będzie 3 koloniami. Albo z Polski będą zrobione 3 kolonie. Przywódcy europejscy popełniają błąd. Źle odczytują grę Trumpa. Trump wymyślił pretekst, żeby wyminąć, uciec od odpowiedzialności sojuszu natowskiego w momencie zagrożenia wojennego. Wojna ma się wydarzyć, a Trump, mówi, będziemy się wspólnie bronić, jeżeli wy, Ukraina, będziecie się wspólnie bronić. Jeżeli wy, Ukraina, będziecie się wspólnie bronić, to wtedy my będziemy się wspólnie bronić. Jeżeli wy, Ukraina, będziecie się wspólnie bronić, to wtedy my będziemy się wspólnie bronić. Jeżeli wy, Ukraina, będziecie się wspólnie bronić, to wtedy my będziemy się wspólnie bronić. Jeżeli wy, Ukraina, będziecie się wspólnie bronić, to wtedy my będziemy się wspólnie bronić. Jeżeli wy, Ukraina, będziecie się wspólnie bronić, to wtedy my będziemy się wspólnie bronić. Jeżeli wy, Ukraina, będziecie się wspólnie bronić, to wtedy my będziemy się wspólnie bronić. Jeżeli wy, Ukraina, będziecie się wspólnie bronić, to wtedy my będziemy się wspólnie bronić. Jeżeli wy, Ukraina, będziecie się wspólnie bronić, to wtedy my będziemy się wspólnie bronić. Jeżeli wy, Ukraina, będziecie się wspólnie bronić, to wtedy my będziemy się wspólnie bronić. Jeżeli wy, Ukraina, będziecie się wspólnie bronić, to w
stworzycie większą armię, jeżeli wy będziecie więcej wydali na zbrojenia. De facto Trump sugeruje państwom europejskim, żeby się zbroiły, żeby powoływały ludzi do wojska. Ale to nie zmieni nastawienia Ameryki w tym czasie do sojuszu, ponieważ Ameryka celowo wymyka się od odpowiedzialności i od uczestnictwa w wojnie. Jeżeli do wakacji się to nie rozwinie, nie rozwiąże w jakikolwiek sposób, to ruszy front. Świat podejmuje haniebne decyzje, skazując Europę na wojnę. Trump z premedytacją będzie robił wszystko, by Ukrainie utrudnić jakiekolwiek działania obronne, ale zamysł tego jest, żeby kraje europejskie zaczęły wręcz coś robić w stosunku do tej wojny i żeby w ten sposób sprowokować Rosję. Iran nie przyjmie propozycji amerykańskiej i tam się zacznie drugi konflikt. Najbardziej w Europie niechętna do tego wszystkiego, co się dzieje, są Niemcy niechętne. I właśnie tutaj ja takie mam dziwne odczucie, że Polska jest już od dawna państwem wpływów. I to wpływów przynajmniej z dwóch stron. Jednym wpływem jest na pewno Ameryka, drugim wpływem są Niemcy. Ja mam wrażenie, że jeżeli działania się zaczną, to nasz rząd nie będzie miał nic do dyskutowania. To będzie decyzja, to będą decyzje zewnętrzne. Wielka Brytania będzie chciała używać samolotów swoich, ale startować te samoloty będą z terenu polskich lotnisk, czy wojskowych, z Polski. Czyli to będzie moment bardzo niebezpieczny dla Polski, ponieważ jak do tego dojdzie, że brytyjskie samoloty będą na lotniskach, powiedzmy, wojskowych polskich, to będzie moment bardzo zagrażający Polsce lub moment początku wepchnięcia Polski w konflikt. Są 3 oddzielne loże masońskie, 3 międzynarodowe grupy, żeby właśnie nie być, żeby te grupy nie były takie autokratyczne, to są 3, które w jakiś sposób siebie nawzajem kontrolują w decyzjach międzynarodowych. I te loże masońskie mają takie przydomki: loża wschodnia, loża zachodnia, loża północna. Najsilniejsza jest loża zachodnia, najbardziej decyzyjna. W loży zachodniej jest zwyczaj zapraszania, czyli tam się na ogół zaprasza
do takich wolnomularzy zaprasza konkretne osobistości. Rzadko kiedy ktoś odmawia. Najczęściej jest to traktowane jako przywilej. Loże nie mają ścisłego wpływu na polityków, ale mają duży wpływ na media, na tworzenie opinii, nurtów opinii, kierunkowania opiniami. I to daje wielką władzę. Mają siłę w mediach, które mogą jednego dnia zrodzić wspaniałego polityka, a drugiego dnia mogą go zabić medialnie. A to jest największa siła wpływu na polityka. Ten porządek, jaki teraz jest, się stoczy. On ma się stoczyć. Jest zgoda na wojnę. Takie mam poczucie.